Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. W dzisiejszym filmie opowiem Wam w dużym skrócie o historii dróg na terenach Polski. Obecnie podróż przez nasz kraj jest prosta. Wsiadamy do samochodu i po kilku godzinach jesteśmy na drugim końcu kraju. Po nowoczesnych drogach jedziemy tam, gdzie tylko chcemy. Ale cofając się w czasie o 1000 lat, zobaczylibyśmy kraj zupełnie inny. Pełen lasów, mokradeł i odległych od siebie grodów, między którymi wędrowano całymi dniami. Historia polskich dróg to historia rozwoju państwa. Przez stulecia zmieniały się techniki budowy, materiały, potrzeby i możliwości. To opowieść o drewnianych mostach, które zadziwiły Europę, o błotnistych traktach, które były zmorą podróżnych, o inżynierach, którzy wyprzedzili epokę i o tym, jak rodziła się nowoczesna infrastruktura. Zapraszam na podróż przez dzieje polskich dróg, od pierwszych Piastów po II Rzeczpospolitą. Pierwsze drogi na ziemiach polskich. Około 1000 lat temu, w czasach Mieszka I, nasz kraj wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Zamiast miast dominowały grody, warowne osady oddalone od siebie o około 20 km. Taki dystans pokonywało się w jeden dzień pieszo lub konno. Drogi, które je łączyły, były w rzeczywistości ścieżkami wydeptanymi przez ludzi i zwierzęta. Nie budowano szlaków komunikacyjnych. Mieszkańcy rzadko podróżowali daleko, a handel odbywał się głównie lokalnie. Najważniejsze szlaki handlowe, które znamy z podręczników, takie jak szlak bursztynowy, nie były drogami w dzisiejszym znaczeniu. To były kierunki, którymi podążali kupcy, najczęściej przybysze z zewnątrz. Wiodły przez rzeki, lasy i bagna, wykorzystując naturalne otwarcia terenu. A jednak już wtedy Polacy potrafili wbudować konstrukcje, które wzbudzają szacunek do dziś. Ostrów Lednicki, cud inżynierii Piastów. W X wieku na Ostrowie Lednickim, jednym z najważniejszych ośrodków pierwszych Piastów, znajdował się gród położony na wyspie. Aby połączyć ją z lądem, wzniesiono dwa ogromne mosty. Każdy z nich miał około 6 metrów szerokości i łącznie aż 600 metrów długości. Było to największe przedsięwzięcie inżynieryjne w ówczesnej Europie. Do dziś w muzeum w Lednicy można oglądać zachowane pale mostowe, które pokazują, jak zaawansowane było to dzieło. Mosty te nie były wyjątkiem, ale symbolem. Pokazywały, że choć w Polsce nie budowano jeszcze regularnej sieci dróg, to potrafiono stworzyć konstrukcje przemyślane, masywne i wyprzedzające epokę. A teraz chwila na zaprezentowanie partnera odcinka, którym jest Holy. Jest to zdecydowanie lepsza alternatywa dla klasycznych napojów gazowanych, energetyków czy iced tea. Smak to główny powód, dla którego ludzie wybierają Holy. Firma posiada ponad 20 rodzajów Holy Energy, ponad 10 rodzajów Holy Iced Tea, a także Holy Hydration Energy, Holy Iced Tea czy Holy Milkshake, a to wszystko w wersji zero cukrowej. Zero sztucznych aromatów i barwników oraz mało kalorii. Najlepszym produktem na początek jest Starter Set, który posiada 7 smaków po 2 saszetki z każdego smaku, co oznacza 14 saszetek. Dodatkowo w Black Week dostępne są aż 4 nowe, limitowane smaki Energy, które będą dostępne tylko do wyczerpania zapasów. Jeśli wiesz już, który smak najbardziej Tobie pasuje, wówczas możesz zamówić właściwą puszkę. Z racji, że zbliża się Black Week, to w Holy do 2 grudnia czeka wiele promocji. W czasie kampanii klienci będą mogli zakupić Starter Set Deluxe na stronie w obniżonej cenie za 230 zł zamiast 270 zł. Dodatkowo z kodem Autostrady Polska otrzymacie 10% zniżkę, która oznacza cenę 207 zł. W opisie filmu oraz w pierwszym komentarzu znajdziecie wszystkie linki. Wracamy do filmu. Pierwsze trakty i dziki system drogowy. Wczesne drogi łączące grody nie były utwardzone, nie było takiej potrzeby. Po tych szlakach poruszano się głównie pieszo, konno lub na lekkich wozach. Dopiero gdy kupcy zaczęli używać cięższych pojazdów, pojawiła się potrzeba wzmacniania tras. Z czasem trakty te zaczęto utwardzać faszyną, czyli wiązkami gałęzi oraz drewnianymi belkami. Belki miały na brzegach kołki zapobiegające ich przesuwaniu. Te rozwiązania były bardzo prymitywne, a jednocześnie genialne w swojej prostocie. Jednak jedna rzecz w ówczesnej Polsce była szczególnie charakterystyczna. Dróg po prostu nie naprawiano. Naprawa następowała dopiero wtedy, gdy trakt stawał się całkowicie nieprzejezdny. Nie istniał też żaden centralny zarządca dróg. Każdy gospodarz ziemi dbał o drogę lub nie dbał, według własnego uznania. Co ciekawe, zły stan drogi mógł właścicielowi przynieść korzyści. Jeśli z wozu kupca coś wypadło, właściciel drogi miał prawo to zatrzymać.
Im bardziej wyboisty trakt, tym większa szansa na dodatkowy zysk. W tym świecie chaosu i naturalnych dróg miała jednak miejsce pewna rewolucja. Pierwszy polski znak drogowy. Słup milowy z Konina. Pierwszy znak drogowy. W 1151 roku książę Piotr Komes-Palatyn ufundował słup milowy, który do dziś stoi w Koninie. Znak ten był ustawiony dokładnie w połowie drogi między Kruszwicą a Kaliszem, na 54 km. Był to polski odpowiednik rzymskich miliariuszy, świadczący o tym, że podróż stawała się coraz ważniejsza, a państwo zaczynało dostrzegać potrzebę organizacji szlaków. Więcej o tym znaku znajdziecie w serii ciekawostek drogowych. Link w pierwszym komentarzu. Średniowiecze i Kazimierz Wielki. Prawdziwy przełom przyniósł jednak XIV wiek i panowanie Kazimierza Wielkiego. Wraz ze wzrostem terytorium państwa wzrosła też potrzeba lepszych szlaków komunikacyjnych. W miastach zaczęły pojawiać się pierwsze brukowane ulice. Toruń był jednym z pionierów. Później bruk zaczęto stosować w Krakowie i innych dużych miastach. Miasta stawały się bogatsze, chętniej inwestowały w jakość infrastruktury, a bruk symbolizował postęp. W tym czasie popularność zdobył też trakt łączący Kraków z Sandomierzem. Jego przebieg niemal idealnie pokrywa się z dzisiejszą drogą krajową nr 79. Wiemy o nim także dzięki kronikarzom. Ibrahim ibn Jakub wspomniał go w swojej słynnej relacji z podróży po krajach Słowian. Jan Ostroróg, wizjoner dróg średniowiecza. W XV wieku polska infrastruktura drogowa przeżywała rozwój, a jednym z największych umysłów tego okresu był wojewoda wielkopolski Jan Ostroróg. To on jako pierwszy postulował poszerzenie dróg tak, aby możliwy był ruch dwukierunkowy. On mówił o rozdzielaniu pasów roślinnością, czyli o pierwowzorze dzisiejszych pasów zieleni. Można powiedzieć, że był jednym z pierwszych projektantów bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie. Masowa budowa mostów. Rozwój gospodarki i wymiana handlowa sprawiły, że mosty stały się niezbędne. Najpierw budowano mosty łyżwowe, przypominające współczesne mosty pontonowe. Były szybkie w budowie. Most łyżwowy pod Czerwińskiem powstał w zaledwie kilka dni. Później przyszedł czas na stałe drewniane konstrukcje. Pierwszy stały most na Wiśle powstał w Toruniu. Budowano go w latach 1497-1500. Przetrwał aż 377 lat do roku 1877. Kolejny w Warszawie zaczął być budowany od 1568 roku z rozkazu króla Zygmunta Augusta. Miał pół kilometra długości, 15 filarów i 22 przęsła. Był najdłuższym drewnianym mostem w Europie. Arcydziełem inżynierii. Niestety wysoki poziom Wisły zniszczył go w 1605 roku, a konstrukcji już nie odbudowano. Wraz z budową mostów powstały pierwsze regulacje ruchu. Można je uznać za pierwowzór kodeksu drogowego. Polskie drogi w czasach Jagiellonów. Polska stała się jednym z największych terytorialnie krajów Europy. Aby móc funkcjonować, potrzebowała sieć szlaków między najważniejszymi miastami. Drogi jednak często pozostawiały wiele do życzenia. W porównaniu z trasami we Francji czy Anglii, polskie trakty wypadały słabo. Podróż z Krakowa do Warszawy pod koniec XVII wieku trwała 11 dni. Mimo to w miastach sytuacja wyglądała lepiej. Brukowane ulice, pierwsze chodniki oddzielone kamiennymi słupkami, wszystko to zapowiadało, że nadchodzi nowa epoka infrastruktury. Zabory i 3 systemy drogowe. Po upadku Rzeczpospolitej i rozbiorach sytuacja stała się jeszcze bardziej skomplikowana. Na dawnych polskich ziemiach powstały 3 różne systemy drogowe. W zaborze austriackim działała Dyrekcja Generalna Budowy Dróg w Galicji, która stworzyła ponad 3000 mostów i 2000 km dróg. W zaborze pruskim dynamiczny rozwój przemysłu wymagał budowy nowej infrastruktury, szczególnie na Śląsku i Wielkopolsce. W zaborze rosyjskim utworzono Centralny Zarząd Dróg, a później Generalną Dyrekcję Dróg i Mostów. Pod jej rządami powstało 20 traktów i 2000 km dróg bitych. Wciąż istnieją miejsca upamiętniające tamte inwestycje, jak żeliwne obeliski traktu brzeskiego. Jednak 3 zabory to 3 różne przepisy, materiały, metody i technologie. Powstał chaos, który trzeba było rozwiązać dopiero po 1918 roku.
Technologie XIX wieku. W XIX wieku zaczęły pojawiać się nowe technologie. Najpierw metoda francuskiego inżyniera Trescueta. Warstwa kamieni, warstwa żwiru i walec ciągnięty przez konie. Później metoda Johna Macadama, która zrewolucjonowała budowę dróg. Tłuczeń o różnej wielkości układany warstwowo i ubijany zapewniał trwałość, o jakiej wcześniej można było tylko marzyć. Dyliżanse mogły osiągać nawet 16 km/h. Jednak wraz z pojawieniem się samochodów pojawił się nowy problem. Kruszywo zaczęło się wykruszać, a drogi szybko się niszczyły. Powstawały tumany kurzu, a drogi nie były przystosowane do większych prędkości. Potrzebna była rewolucja. Mechanizacja i nowoczesne technologie nawierzchni. Odrodzenie Polski i wielkie wyzwanie. Gdy w 1918 roku Polska odzyskała niepodległość, w kraju panował ogromny bałagan komunikacyjny. Trzeba było połączyć w jeden system 3 różne sieci dróg, z których każda funkcjonowała według innych zasad. Stan dróg w byłym zaborze rosyjskim był tragiczny, w Galicji przeciętny. Najlepiej prezentował się Śląsk i Wielkopolska. Różnice były ogromne. Ministerstwo Robót Publicznych, kierowane przez Melchiora Nestorowicza, opracowało 3 kluczowe ustawy regulujące budowę i utrzymanie dróg publicznych. Wprowadzono też Państwowy Fundusz Drogowy, zasilany m.in. przez opłaty od aut i sprzedaż paliw. Samorządy lokalne rozpoczęły intensywną odbudowę zniszczonych szlaków. Wojsko pomagało przy naprawach mostów, a na drogach zaczęły pojawiać się nowe znaki, punkty dróżnicze i systemy organizacji ruchu. Inżynierskie geniusze II RP. Druga Rzeczpospolita to czas wielkich postaci w historii polskiej inżynierii. Jedną z nich był profesor Stefan Bryła. To on zaprojektował pierwszy na świecie drogowy most spawany, który powstał w 1929 roku na rzece Słudwi, koło Łowicza. Konstrukcja była prawdziwym cudem techniki. O tym moście również możecie znaleźć więcej w ciekawostkach drogowych. Link do filmu w pierwszym komentarzu. Inny wybitny inżynier, Władysław Tryliński, zaprojektował betonowe płyty w kształcie sześciokąta, słynną Trylinkę. Pokrywała wiele ulic w okresie międzywojennym, a jej fragmenty można spotkać nawet dziś. A profesor Melchior Nestorowicz, człowiek, który scalił polską sieć drogową po zaborach, zaproponował budowę pierwszej sieci autostrad w Polsce. Planował 5000 km nowoczesnych tras. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację tych wizji. Ale pomysły te pokazują, jak ambitna była II Rzeczpospolita. Jak widać, historia naszych dróg była burzliwa i bardzo ciekawa. W drugiej części materiału przedstawię Wam numerację dróg, która kiedyś obowiązywała na naszych drogach i bardzo różniła się od obecnej. Dla fanów oznakowania dróg myślę, że to będzie ciekawy odcinek. Dziękuję za uwagę i tradycyjnie zapraszam do dyskusji. Pozdrawiam, Radek.